Dzień dobry. Znów jesteśmy na Węgrzech i kierujemy się do Tokaju, ale tym razem omijamy Miskolc. W Gęc zjechaliśmy z dwupasmówki M30, żeby pojechać krajobrazową trasą wzdłuż gór Zemplen. Biegnie przez wsie i klimatyczne miasteczka tej części Węgier. Zdecydowanie bardziej malownicza i tańsza, bo nie trzeba kupować winiety. I tak dojeżdżamy do Tarcal i naszej ulubionej winnicy Sedma-Gworhas. Powiem wam, że bardzo cieszyłem się na ten powrót do Tokaju w 2024 roku, we wrześniu, ponieważ jest dalej piękna pogoda i Shoni zabiera nas na wycieczkę po nowych miejscach w okolicy, więc zobaczcie sami ten film, zobaczcie, ile tutaj będzie ciekawych atrakcji. Dokąd my jedziemy? Jedziemy do rynku w Serenc i będziemy zjedli prawdziwy węgierski langosz. Dobry langosz. Dobry langosz. No właśnie, także... Nie wiem jak jecie. Pusto, bez niczego. Albo z śmietaną, z serem i jeszcze z czosnkiem. To spróbujemy tak, jak się je po węgiersku. Czosnek. A czosnek kocham, powiem ci. Bez czosnku nie ma życia. Jak szybko się wyjaśniło, do Serenc przyjechaliśmy jednak nie tylko na langosza. Arbuzy, paprykę, pomidory, kiełbasy, sery. To my stąd szybko nie wyjdziemy, czuję. Ja mam ślinotok. Ale mówię, to koniec wycieczki? Nie wyjdziemy stąd? Jest taka ewentualność. Tu jest Dorys langosz, tu jest Shoniego, Shoni bez niczego, a ja tutaj na bogato wszystko. Śmietana, ser, czosnek. Musiałem wam to pokazać. Słuchajcie, bardzo dobry, świeżuteńki. Ten langosz przed podaniem, on jest wkładany na głęboki tłuszcz, jest bardzo delikatne ciasto, wytrawne. I on ile kosztuje? 11? Ten twój to drożej. 11 zł kosztuje ta podstawowa wersja, a z dodatkami jest nieco drożej. No, ale to jest ten poziom cen. No, kilkanaście złotych taki langosz, którym możecie się najeść na pół dnia. Ten ryneczek ma dwie części, ta zewnętrzna to jest taki bazarek, na którym jest wszystko, mydło i powidło. Sporo produktów z Polski, między innymi słodycze, oczywiście ubrania, jakaś chińszczyzna, ale jest też fajne rzemiosło. Są rzemieślnicy kowalscy, którzy wykonują tutaj na zlecenie różne usługi, a w środku pod dachem są świeże warzywa i owoce węgierskie. Więc to jest takie, jak nas znacie, to wiecie, że tam jest samo dobro, do którego właśnie teraz idziemy. Troszeczkę wysuszony, na leczo jeszcze dobre, do jedzenia już. Na leczo. A co, sprawdzacie paprykę, tak? No, tutaj jest torba, wybierzesz na nic. Chcesz? No. Co, Szaniu, o nich sądzisz? Dobrze wyglądają? Dobra, i bez tego musicie odciąć następny rok, wiosna. Co musimy odciąć? E, Te dolne. na dole, tu. Odcinasz i dużo pędy puści potem. Ach, rozumiem. I na każdy pęd będzie dał owoce. Co się robi, jak się ociepla klimat? Kupuje się drzewka, które normalnie dojrzewają na południu Europy, czyli bierzemy z Węgier do domu drzewka figowe. I opowiem wam później też na stories na naszym Instagramie, jak one się przyjęły. Do Polski wróciły z nami nie tylko drzewka, ale papryka, kiełbasa z mangalicy, która jest popularna w Tokaju, oraz dobry węgierski czosnek. Będąc w Serenc, warto zobaczyć mało znany zamek, który powstał pod koniec XVI wieku i jest najmłodszym zamkiem regionu Zemplen. W tamtym czasie to targowe miasteczko należało do rodziny Sapojów. Zamek był też własnością Rakociego, ale odebrano mu go za udział w spisku magnatów węgierskich przeciwko Habsburgom. Dziś znajduje się tu Muzeum Zemplen, gdzie można oglądać m.in. kolekcję pocztówek. A we frontowej części zamku działa hotel Husarvar. W tym filmie pojawi się jeszcze kilka zamków, choć nie tylko.
Zobaczcie, jak miło. Jest przewodnik Skarby Tokaju w języku polskim. Dupka się robi. Sama. No nie. Powiem wam, że dobre cardio pod tą górę. No tak jest powyżej 20% przewyższenia. Ale ja myślałam, że mam lepszą kondycję. A się okazuje, że I co, kondycja z kamień opadła? kondycja z Camino już zapomniana niestety. Nie, no to teraz Ale zrobisz ciężko, sobie. Naprawdę ciężko. Chodź, idziemy, trzeba chodzić, po prostu. Trzeba chodzić, na siłę. tak. Ale chodzenie robi. No i za chwilę wam pokażemy, gdzie my tu wchodzimy i po co. Czy warto było? Tak. Jesteśmy w Château-Royaume, moje miasto urodzenia. I niedawno wybudowali, otworzyli most, który ma długości 700 kilka metrów i wisi pomiędzy dwie górki. Most potem powie Jarek, jak się nazywa. Nemzeti Összetartozás. Napiszemy tę nazwę, bo ona jest trudna, dla mnie szczególnie. Tak, Nemzeti Összetartozás hídja. A Most teraz- pojednania, tak? Narodów. Tak. I teraz spróbujemy przejechać z jednej strony na drugie, ale troszeczkę wiatr jest, także nie będzie tak lekko, jak myślałem. Będzie bujało. Tak, troszeczkę na pewno. Nawet widać, jak ogląda. Most Jedności Narodowej został rozwieszony w Château-Royaume na Węgrzech pomiędzy dwoma wzgórzami, Serhek i Werhek. Ma 700 metrów długości. Węgrzy zgłosili most do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy na świecie, dłuższy niż czeski Skybridge. Długość tego na Morawach jest bowiem liczona z podporami, w przeciwieństwie do węgierskiego. Spacer tym mostem to jest naprawdę ciekawe przeżycie, bo ten most jest stalowy, ma takie bardzo... Zobaczcie, tutaj nie wiem jak to nazywać, takie struny, które go stabilizują. Ma jeszcze kotwy i liny, które go stabilizują też do ziemi, żeby po prostu w razie czego jakiś podmuch go nie poderwał. Ale mimo wszystko ten most cały czas pracuje. Jak ja idę, to widzę, że on tak po 5 cm sobie buja się z lewej na prawą. Także jest ciekawie, nie? Buja lekko. Ja na luzaczku. A, ty zawsze na luzaczku. Nie zawsze, ja w zamkniętej przestrzeni. Nie, idę Dorys to jest luzaczku, luźna guma, tak jak TT, tak? ale Jak te. Jak to nie wejdziesz, Dorys? No chodź, no przecież... Ale co ty się boisz? Szkła się boisz? Idź pierwsza, idź Don't pierwsza. look. Okay, don't look. Look at Jarek, please. Come, don't look. Zobacz na dole. Dorys, co ty? Chodź! Chodź! Bardzo dobry. Dobry widok, nie, Szoni? Tak, bardzo. No. W tłumie nie widzimy, co tam wyszło. Tak. Czy widziałeś kiedykolwiek film CK Dezerterzy? Nie, jeszcze nie, ale słyszałem często od gości i mam ochotę zobaczyć. A ja powiem, dlaczego o to pytam, ponieważ ten most, w którym się znajdujemy, to jest miejscowość Château-Royaume. Château-Royaume, tak. I Szoni urodził się w tej miejscowości, więc dlatego polecam film CK Dezerterzy, ponieważ ten film opowiada m.in. o tej miejscowości. Świętej pamięci reżyser Janusz Majewski nakręcił przepiękną historię z czasów Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Żołnierze różnych krajów bawili się bardzo dobrze w tym mieście. Muszę zobaczyć. Musisz zobaczyć, tak, koniecznie. Bardzo fajne miejsce ten most w Château-Royaume. Ja ciągle mam problem z wymawianiem węgierskich nazw, trudno. Będę pisał, dlatego że tu jest jedna rzecz, to jest most. Dalej za mostem, nie wiem czy tam dojrzycie, jest Tyrolka, bardzo fajna Tyrolka z tamtej góry, która ma wysokość taką
jak góra Tokaj, a przy początku tego mostu jest jeszcze punkt widokowy i takie miejsce bardzo fajne, takie schody wycięte w wulkanicznych skałach, po których w tej chwili idziemy. Także Szoni z Brygi nam dzisiaj zafundowali taki trekking. To jest wycieczka na dochodzenie. Oni idą przodem, a my dochodzimy. Taka wycieczka w kolarskim stylu. No zobaczcie, jak tu pięknie, jeszcze wieża widokowa. Powyżej tego mostu trzeba wyjść kawałek dalej. Ale jest cudownie, bo tutaj też jest jeden z zamków, który niestety został zniszczony przez Habsburgów, a wyglądał na bardzo niedostępny. Jak wcześniej mówiłem, cały region tokajski stoi z wulkanami. Wszystkie górki są wulkany. I tutaj, jak jesteśmy na północnej części regionu, też mamy kilka górki. I mówią, że wcześniej to był jeden duży wulkan, który wybuchł, a to, co widzimy teraz przed nami, to jest stara kaldera z wulkana. Pokażmy ten kalderę. Zobaczcie. Tutaj jedna górka, druga górka, trzecia górka, a kaldera wulkanu jest tutaj. Oto i on, zamek Füzer, który powstał w początkach XIII wieku jako jedna z pierwszych węgierskich warowni murowanych. Wzniesiony został na ziemiach zamożnego rodu Abów, którzy byli najprawdopodobniej fundatorami jego budowy. Powstał na 500-metrowej skale pochodzenia wulkanicznego. Pod koniec ubiegłego wieku był ruiną. Odbudowany na początku XXI wieku, dziś cieszy oczy zwiedzających. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że krajobraz wokół zamku nie zmienił się od wieków i mógłby spokojnie stanowić scenerię na przykład filmu o hobbitach, co czyni go tym bardziej wyjątkowym. Pokażę Wam jeszcze jedną atrakcję w okolicach Tarcal. Szoni zabrał nas do miejscowości Toćwo, gdzie jest bardzo dużo winnic. W zasięgu wzroku właściwie są same winnice, a tutaj zobaczcie za nami. Absolutnie nieznana atrakcja, oczywiście turystom, bo lokalni wiedzą, krzesła olbrzymów. Ludzie wybudowali sobie takie krzesła bez większego powodu, tak po prostu, żeby sobie może posiedzieć i popatrzeć z tego miejsca na piękną okolicę, bo widok jest naprawdę zacny. To teraz możemy zobaczyć rozmiary. Ty stoisz na podwyższeniu, a i tak ledwo wystajesz z tego. Przyjechaliśmy na obiad do restauracji położonej około 30 km od Châteauroux-Wichej. Próbuję, trudna nazwa. To był dawniej domek myśliwski tutaj za naszymi plecami, taki murowany. Restauracja jest obok w drewnianym domku. Ale co jest ciekawe, z dołu, bo to miejsce znajduje się na wzgórzu, z dołu jedzie tutaj kolejka wąskotorowa. Ja stoję akurat przez chwilę na torach tej kolejki, ale ta kolejka jest czynna, ona tutaj dojeżdża i trasa jest niezwykle malownicza. Jak patrzymy, ona przebiega w lesie, są takie piękne tunele powycinane tutaj przez taki skalisty tunel. Ona się przebija. To musi być bardzo, bardzo piękne. Więc jeżeli będziecie tutaj się wybierali, to spróbujcie też zostawić auto na dole i dojechać tutaj kolejką wąskotorową, bo to może być bardzo fajna atrakcja. Tu was znalazłem, robaczki. Dobra, no ciekawy patent, co? Co to jest? Muszę spróbować. Tatar, ale on już jest zrobiony chyba. Dobra, ale nie mogę wyczuć, totalnie nie mogę. Smaku? Słuchajcie, bardzo dobra restauracja, bardzo dobre jedzenie, wszystko tu się zgadza.
Stek z jelenia był naprawdę genialny, świetnie wysmażony, świetnie przyrządzony, z dobrymi dodatkami. To wszystko było naprawdę pyszne. O Jezu, jakie dobre espresso na koniec. Fajny wybór win, jak to na Węgrzech, jak to w Tokaju, więc naprawdę można tutaj i odpocząć, bo nie ma Wi-Fi, nie ma zasięgu i można dobrze zjeść. Po całym dniu pełnym atrakcji w Tarcalu zawsze dobrze wraca się do tego miejsca, czyli do winnicy Sedmak Borjas. Szoni kupił w ubiegłym roku taką maleńką winnicę, taki ogród winny ze starymi krzewami winorośli. Szoni dosadził tutaj trochę swoich krzaków, będzie tę winnicę oczywiście prostował po to, żeby zaprezentować tutaj wszystkie typowe szczepy winne, typowe dla Tokaju. Pamiętajcie, w Tokaju nie uprawia się czerwonych winogron. I co? I Szoni sam mi powiedział, zobacz, a tutaj było czerwone wino. Oczywiście go pewnie za jakiś czas już nie będzie. Natomiast tutaj jest harsh levelu, tu jest muskat, tu jest furmint, tu jest zengę, tu jest naprawdę kilka takich wyśmienitych odmian, z których powstają świetne single i kuparze i powstaje znakomity musiak, czyli peszgę. A ja stoję obok ostatnich winogron muskata i popróbuję, bo to jest jedno z moich ulubionych winogron. W tej chwili? Pewnie już nie raz mówiliśmy, jak piękne są zachody słońca w Tarcal. Które to zachody słońca odpowiednio się celebruje. Oké. Az elsőnél is megnyílt. I co jest pięknego, że teraz nie trzeba jechać do winnicy kilka kilometrów, tylko można wyjść z domu wina Sedmak Borjas i można sobie tutaj w winnicy zrobić małe winobranie. Jakie rodzyneczki. A właściwie, jak ty mówisz, Dorys, szaber kontrolowany, tak? To niedobre? Nie. Nie można tego jeść? To już jest wysechnięte. Ja wiem, ale ja to zjadam. Nie, to nie jest asu, to jest absolutnie suche. Ale jak 100%. rodzynka. To nie. Zobacz. A to nie, takie brązowe, No. tamte. Dobra. Zbieraj. Powiem wam, co jest najlepsze w tych winogronach, to, że one może nie wyglądają, ale tu nie chodzi o wygląd, bo to nie jest supermarket, ale w tych winogronach liczy się smak i zapach i on jest niepowtarzalny. I tego typu winogron, tak aromatycznych, tak smacznych, nie kupicie nigdzie w polskim sklepie. Selekcja. Jak zbieramy winogrona na wino, taki odrzucamy. A, okej. Czyli takie pojedyncze trzeba wycinać? Tak, takie już nie zostawiamy w kieszeni. Nie, bo to zepsuje, nie? Tak. Ale to jest praca żmudna. Ręczna robota. No, ręczna robota. No i tak już może.
To jest winobranie część druga? To jest szaberek kontrolowany. Pokaż, co tam masz za skarby. Skarby Tokaju. No, ale samo dobro. Pamiętacie, jak pokazywaliśmy Wam ścieżkę rowerową wokół góry Tokaj, która biegnie przez Tarcal koło Szoniego? No to ona już jest pięknie oznakowana, jest wykończona, także spokojnie jak będziecie jechali, to zobaczycie, którędy jechać. Te znaki są, no ten akurat troszkę schowany, ale z pozycji roweru myślę, że go bardzo dobrze będzie widać. Ostatnio uświadomiłem sobie, że nigdy nie pokazywaliśmy Wam i nie mówiliśmy, gdzie spać w Tarcalu, gdy przyjeżdżacie na przykład do tej części Tokaju. Można spać na przykład tutaj w Pension Bazylik, my się tutaj często zatrzymujemy. Standard nie jest jakiś wybitnie wysoki, ale jest czysto i widzimy teraz po przyjeździe kolejny rok, że trwają remonty, są odnowione łazienki, że widać, coś się zmienia i idzie ku lepszemu. I ten sam właściciel ma dosłownie 50 metrów dalej dwa takie domki, w których były trochę mniejsze pokoje, trochę za małe jak dla nas i dlatego no, przestaliśmy tam się zatrzymywać, ale pokażę Wam też jeszcze kilka innych miejsc w Tarcalu, bo ta baza noclegowa na szczęście rośnie. Około 400 metrów od winnicy, od domu wina Sedmak Borjas, czyli taki bardzo miły spacer po degustacji, znajdują się nowe apartamenty w Tarcal. Chciałem Wam się pokazać również to miejsce, gdzie można się zatrzymać, bo one są świeżutkie, są ładnie wykończone, wyremontowane i są w bardzo rozsądnych cenach, więc myślę, że to jest taka alternatywa, gdyby ktoś chciał zostać w Tarcal na kilka dni, pozwiedzać okoliczne atrakcje i popróbować lokalnych win. Super miejsce dla motocyklistów, samochodziarzy, dla każdego. My mamy w trakcie tego wyjazdu naprawdę moc przeżyć kulinarnych. Szonim pokazał nam kolejne ciekawe miejsce w każdą drugą niedzielę miesiąca przy Yellow House, który Wam kiedyś pokazywaliśmy, w którym jedliśmy. Jest naprawdę bardzo dobra restauracja, dobra kuchnia. Co drugą niedzielę są takie ryneczki, targi z wędlinami. I jak widzę, nie tylko z wędlinami, warto wpaść, pooglądać, popróbować lokalnych smaków. Nie spodziewałem się, że będę tak próbował tak rewelacyjne sery, krowie, sery kozie i owcze są, no. Ale ten krowi jest naprawdę petarda z różnymi dodatkami, jest różowy pieprz. Ten krowi, który przed chwilą próbowaliśmy, jest rok leżakowany i ma bardzo już przyjemny zapach i smak. Bardzo dobre. Także coś stąd też przywieziemy. Zobaczcie, tu są pierniki. Troszkę przypominają nasze toruńskie, też korzenny smak, jest imbir i bardzo fajne postaci. Jest pszczółka, ślimak, niedźwiadek. Zatrzymałem się w takim miejscu, żeby to lepiej było widać. Słuchajcie, to jest jedna z kolejnych atrakcji, których Wam chyba nigdy nie pokazałem w Tarcal, a byłem tutaj podczas pierwszego pobytu w 2017 roku w Tarcal. Wtedy w miejscu, gdzie obecnie stoję, nie było asfaltu, nie było takiej przygotowanej drogi. Był normalny taki dziki wąwóz. Teraz tutaj pociągnięto asfalt, żeby można było łatwiej wjechać na górę. Nie wiem, nie mnie to oceniać, czy to jest fajne, czy nie fajne. Natomiast znacie wąwozy lessowe w Polsce. Tu w Tarcal jest dokładnie taki sam wąwóz lessowy. Naprawdę bardzo strome skarpy i w tych skarpach, Szoni mi pokazał, są dziurki, w których mieszkają żołny. Przepiękne, kolorowe ptaszki. Ja nie rozumiałem tej nazwy węgierskiej, ale szybko ją odnaleźliśmy w internecie.
Chyba tutaj, zobaczcie, tutaj jest na przykład taka dziurka, jest domek żołny. Genialne miejsce. To jest kolejna z atrakcji w Tarcal, jeżeli będziecie tutaj. Ja wam wrzucę gdzieś pineskę albo na blogu, albo tutaj spróbuję pod tym filmem, żebyście mogli tutaj dotrzeć, bo miejsce jest naprawdę fantastyczne. Jak się dojedzie na koniec, jest genialny widok na okoliczne góry i na winnicę.